Moim deserem jest brownie z lodami. Wiadomo, że w polskich restauracjach, w polskich miejscówkach ciężko będzie o taki deser. Dla mnie najlepszym deserem jest brownie, ciepłe brownie z lodami. To jest ideał. Jak wiecie albo nie wiecie z moich wcześniejszych odcinków, dla mnie jedynym deserem jest brownie z lodami, ale w polskich restauracjach bardzo rzadko takie coś będzie spotykane. W polskich restauracjach bardzo rzadko takie coś będzie spotykane. Będzie spotykane. Tylko nie to! Marzenia się spełniają, moi drodzy. I nie mowa tutaj o Bentleyu ani milionie subskrybentów, chociaż w moim przypadku Bentley nie jest marzeniem. W moim przypadku bardziej G-klasa. Na wstępie, moi drodzy, chciałbym Wam, nowym widzom, serdecznie podziękować za Waszą tu obecność. No i stałym moim widzom, jak i subskrybentom również podziękować. Słuchajcie, dzisiaj jest wyjątkowy epizod. A dlaczego jest wyjątkowy epizod? Bo może często tak mówię. No dlatego, że ze względu na wstęp, co niektórzy może już potrafią skojarzyć, poskładać puzzle, a co niektórzy nie. A tym, którzy nie wiedzą, o co chodzi, to już spieszę z wytłumaczeniem. A więc, jak zauważyliście na wstępie, chocolate brownie z lodami. W wielu moich epizodach wcześniejszych zawsze mówiłem, że to jest po prostu deser dla mnie numer jeden. Dla mnie to jest najpyszniejsze. Zawsze jak gdzieś wychodzę, gdzieś już nie za bardzo polsko, po prostu wychodzę, to sobie biorę taki deser. I problem polegał na tym, że zakładając ten kanał, chyba w jakimś nawet epizodzie powiedziałem, że bardzo ciężko będzie znaleźć chocolate brownie serwowane w polskim lokalu, bo to nie jest nasz taki deser, wiecie. Naszym deserem to są serniki, naszym deserem to jest jakiś jabłecznik. No i co? Pewnego pięknego dnia siedziałem sobie na telefonie i ujrzałem miejscówkę, która serwuje ten deser. I po ten, mam nadzieję, pyszny deser wybieramy się aż. I mówię aż, bo jest to póki co rekord nasz. Wybieramy się do Hull. I w Hull jest restauracja o nazwie Nowa Polish Restaurant and Bar. Jeżeli mowa o restauracji, to w takowej byliśmy niedawno. I podkreślam, restauracji, nie jadłodalni, nie jakiegoś baru. Restauracja w Leeds, nie będę spoilerował, zachęcam do zobaczenia. A nowym widzom chciałbym tylko powiedzieć, że po każdej wizycie w lokalach wybieramy się do studia na podsumowanie. I to studio na początku moich epizodów znajdowało się u mnie, ale później postanowiłem jeździć po prostu w ciekawsze miejsca. Gdzieś po drodze, czy coś, żeby Wam pokazać ciekawsze miejsce, żebym ja sobie też nagrał w ciekawszym miejscu i to zobaczył. Także mam dzisiaj pewien pomysł i ten pomysł, mam nadzieję, Wam się spodoba, na lokalizację studia. Także zostańcie do końca. W podsumowaniu będą ceny, najważniejsze, będzie smak, moja opinia, vibe, jak to wszystko wyglądało i będzie finalny werdykt. Susza smaczy, także czekajcie do końca i nie przełączajcie na teleekspresy. Kolejne info dla świeżaków. Chciałbym Wam tylko powiedzieć, że w każdym epizodzie jest kącik PL Bawi, Ania uczy. Ania jest naszą koleżanką, która jest ekspertką w dziedzinie faktów. A że wybieramy się dzisiaj do Hull, to Aniu, masz coś ciekawego dla nas na temat miasta Hull? Kingston upon Hull, znane po prostu jako Hull, to miasto w północno-wschodniej Anglii, które ma zaskakująco bogatą i ciekawą historię, pełną kontrastów i wyjątkowego charakteru. Oto kilka interesujących faktów o Hull. Miasto wolności.
Hull było pierwszym miastem w Anglii, które odmówiło wstępu królowi Karolowi I w 1642 roku, co stało się jednym z zapalników wojny domowej. Do dziś Hull ceni swoją niezależność i buntowniczy duch. Portowe dziedzictwo. Przez wieki Hull było jednym z najważniejszych portów Wielkiej Brytanii. Jego historia rybołówstwa, handlu i przemysłu morskiego pozostawiła trwały ślad w architekturze i tożsamości miasta. Miasto poezji. To tutaj urodził się słynny poeta Philip Larkin, który przez wiele lat pracował jako bibliotekarz na Uniwersytecie w Hull. Jego twórczość często oddaje specyficzny nastrój miasta. Stolica kultury 2017 roku. Hull zdobyło prestiżowy tytuł brytyjskiej stolicy kultury w 2017 roku, co zapoczątkowało falę inwestycji w sztukę, kulturę i przestrzeń publiczną, zmieniając wizerunek miasta zarówno w oczach mieszkańców, jak i turystów. Białe telefoniczne budki. Hull jako jedyne miasto w Wielkiej Brytanii ma białe, a nie czerwone budki telefoniczne. To efekt tego, że jego system telefoniczny był niezależny od państwowego British Telecom. Powiem wam tak, witamy w Hull, tyle że czerwonych dywanów nigdzie nie widać. Nieładnie. Powiem wam, że jesteśmy już na miejscu i to jest plus takich restauracji. A o co chodzi? Chodzi o parking. Nie trzeba nigdzie kombinować, żeby zaparkować, czy jest jakiś limit czasowy, czy trzeba jakieś aplikacje ściągać. Nie mogę się doczekać, wiadomo po co tutaj jesteśmy, a najlepsze jest to, że nawet nie mam pojęcia co zjem. Tylko się kierowałem, jeżeli chodzi o deser, także Nowa i może ustalmy, nie będę za każdym razem mówił Nowa Polish Restaurant and Bar, po prostu będę mówił Nowa i dowiem się co Nowa znaczy. Także Nowa PL-owska armia, ponad 2 godziny jazdy nadchodzi. Dobra, jak już mówiłem w samochodzie, wybieraliśmy w ciemno, po prostu nie wiedziałem co zjem ani na pierwsze, ani na drugie. Jedyne co wiedziałem to deser, bo deser jest dzisiaj gwiazdą epizodu. Jestem podekscytowany, bo po pierwsze zjemy w końcu mój wyczekiwany od samego początku deser. Po drugie, póki co jeszcze nic nie jadłem, ale tutaj jest fajnie. Po trzecie, studio będzie petarda, także czekajcie do końca na podsumowanie, bo studio będzie, mam nadzieję, że wam się spodoba. Póki co, jak wielu z was wie i od wielu dostaję zjebki, piję szoty często, praktycznie zawsze. Ale dzisiaj nie wypijemy szota, dzisiaj wypijemy coś innego, coś czego nigdy nie próbowałem, to znaczy wersję próbowałem, ale tego nie, tego twistu tutaj ich, czyli co? Czyli mojito i to jest mojito na bazie żubrówki. Dobra, jest mojito na bazie żubrówki. Ja ogólnie takim koktajlarzem nie jestem, ale chciałem coś innego spróbować i nie będzie takie zdrówko. Nie wypiję tego jednym łykiem, także próbujemy. Tak, chciałem właśnie to takie coś orzeźwiające, bo te 2 godziny ponad troszkę mnie zamuliły.
Ale co? Mojito wjeżdża i zaraz wjedzie pierwsze danie, które może będzie zaskoczeniem. Wjechała zupa grochowa, a zaskoczenie dla mnie polegało na tym, że jeżeli wybierałem się tutaj do restauracji i domyślałem się z ich zdjęć i w ogóle, że prezentacja tych wszystkich dań jest fajnawa, to nawet myślałem, że nie wezmę zupy, wezmę sobie coś inniejszego. Ale jednak w ostatniej sekundzie nabrałem ochoty na zupę i nabrałem ochoty na zupę grochową. Ślina już mi okrutnie leci, bo jestem mega głodny. Dobra, pierwsze kody za płoty. Chodźcie, patrzcie na to. Właśnie prezentacja z kwiatuszkiem włącznie. Masa grochu, jak to w grochówce, ale tu wyjątkowo jest naprawdę dużo. Kiełba jest gęstawa. Dla mnie plus. Uwielbiam. Lubię kremy, zjem kremy od czasu do czasu, ale jednak takie tutaj grochówy mega dobre. Ostatnio trochę zagalopowałem się z długością odcinka, ale musicie mnie zrozumieć, że chcę Wam powiedzieć wszystko o tych daniach, chcę Wam powiedzieć cokolwiek jeszcze i po prostu czasu to zajmuje. Dzisiaj postaram się trochę skrócić. No co, zupę już widzieliście, jest naprawdę dobra. Czekajcie, spróbuję jeszcze raz. I w ogóle, dobra, ostatni raz Wam pokażę tą miskę. I w ogóle widzę, to jest miks grochów. Czyli jest groch, taki normalny i jest chyba też taki zielonawy groch, czyli taki groszek. No, takiego kombo jeszcze nie jadłem i to wszystko smakuje naprawdę dobre. W sensie smakuje dobrze, a jeszcze co jest dobre, to ta porcja jest naprawdę spora. Z mojito nie mogłem zrobić zdrówka za Hull i zdrówka moich drogich widzów, ale mogę zrobić zdrówko z winkiem białym i mniej więcej ktoś może już się domyślać, jakie vibe będzie miał main. Ale dzisiaj nie łamiemy mojej zasady, którą złamaliśmy 3 razy It's in Out i to nie będzie kurczak. Co to będzie, to zaraz się dowiecie. Dobra, zdrówko za Hull, jestem mega podekscytowany, że to jestem. I zdrówko moich widzów, bo jest nas coraz więcej i dziękuję Wam za to, że jesteście. Białe wino zdradziło albo mogło zdradzić co niektórym. Wjechała ryba i wjechał dorsz w kruszące z czymś, czego nigdy w życiu nie jadłem, czyli z sosem cytrynowym. I jak widzieliście na przybitce, dobra, pokażę Wam ponownie. To jest ten sosik cytrynowy, którego na pewno spróbujemy zaraz. Baza ziemniaczków. Jest rybka. Do tego kolesławek. Mi nie pozostaje nic innego jak spróbować. Znajduje się tutaj cytryna, którą zapewne można wycisnąć na rybę, ale zakładam, że od tego będzie ten sosik, którego samego sobie spróbuję. No, cytrynowy, nigdy w życiu nie jadłem. Nawet nie wiem, co jest w bazie takiego sosu, oprócz, zakładam, cytryny. Trochę takim, bo to jest cytryna, tak jakby sorbetem smaczy. Dobra, na razie ziemniaka sobie zjem. To jest mashed potatoes, macie baby potatoes i friesy. Chciałem sobie zwykłe gniachciaki zjeść. Płynne, kremiste, pyszne ziemniaki. I teraz ryba, tylko że pokażę Wam na żywo, przekroję tą rybę widelcem i zobaczycie, jak ona będzie się prezentowała. Bialutka,
I tą kruszonkę też widać. Niestety dekorację będziemy musieli zaraz rozwalić. Dobra, rozwalamy teraz. To jest cała kruszonka. Dobra, dekoracja rozwalona, kruszonka. Na razie samą rybę skosztuję, bez tego sosu cytrynowego, a ryba wygląda tak. Powiem wam, że ja dużo ryb jadam i jestem w stanie rozpoznać nieraz taką padaczkę od takiej tężyzny. I to jest tężyzna. Teraz ryba wjeżdża z sosem. Idealne kombo. Nigdy w życiu nie jadłem sosu cytrynowego. Zawsze, albo bardzo często sobie po prostu wyciskałem cytrynę. Uważam, że nie trzeba tej cytryny wyciskać, bo macie sos i możecie sobie w nim co? Zamoczyć. Do tego jeszcze ziemniaki z sosikiem. Delikatne ziemniaki, pyszne i kolesław. A kolesław wygląda tak. Dobra, kolesław wjeżdża. Osobiście dla mnie, ale to jest każdego preferencja. Troszkę soli i troszkę pieprzu wjeżdża, ale chodzi o to z tym kolesławem. Świeżo tarta kapusta, chrupiąca surowa, do tego ryba, do tego ziemnioki, sos cytrynowy, którego w życiu nigdy nie jadłem i białe winko, którego nigdy w życiu jeszcze nie piłem. Jeżeli chodzi o miasto Hull. Powiem wam, że jeszcze nie pora na podsumowanie, ale sądząc po daniu głównym, sądząc po starterze, koktajlu, może już co niektórzy się spodziewają, jaki będzie finalny werdykt. No i co? I nasuwa mi się taka myśl, że jest dzisiaj sobota, lokal jest przeogromny, to jest naprawdę bardzo duży lokal. Jak na polskie takie warunki, no, w porównaniu do polskich innych miejscowości, w których byłem. Przyjeżdżajcie tutaj, przychodźcie, nie mówię przyjeżdżajcie 2 godziny ponad, ale czemu nie? Czemu po prostu czegoś takiego nie można, jeżeli w Polsce ktoś może jechać sobie do Warszawy albo do Szczecina na jakieś curry, to czemu na przykład tutaj chcę nie przyjechać do Hull? Czekamy na deser, popijam sobie winko, jest relaks, jest fajny klimat, nie mogę się doczekać studia i nie mogę się doczekać deseru, także za chwilę wjeżdża deser i zobaczycie, i ja też zobaczę, czy czasami, wiecie, odkąd dowiedziałem się o tym Hull, nachodziło mi takie coś, może za bardzo się ekscytuję, może to będzie taki letdown troszkę. No nic, za chwilę wjeżdża chocolate brownie z lodami i nie mogę się doczekać. Koniec oczekiwań, koniec marzenia, koniec wyszukiwania. Deser numer 1 nadchodzi. Dobra, jak już zauważyliście, wjechał deser numer 1. Się po prostu tak cieszę, że to znalazłem chocolate brownie z lodami. Do tego prześliczna prezentacja, nawet takie jest jadalne złoto. Tutaj widzę, zaraz wam pokażę. I pytanie jest dla mnie jedno, bo takie ideał chocolate brownie i chocolate brownie z lodami jest idealny, tak czy tak. Ale idealniejszym jest ciepłe chocolate brownie i zaraz zobaczymy, czy tak jest, ale zanim to spróbujemy, zobaczcie, kawa, tam nie ma znaczenia kawa dzisiaj. To jest prezentacja tego.
I to jest chocolate brownie z lodami. Jeżeli chodzi o prezentację, to jest pierwsza liga. Jeżeli chodzi o te tutaj dodatki, ślicznie to wygląda, ale dla mnie osobiście to jest najważniejsze. Wizualnie wiadomo, że ślicznie to wygląda i zaraz to na pewno spróbuję. Dobra, pierwsze co? Brownie wjeżdża. Jest gęste brownie i to jest moje ulubione. Brownie nie jest ciepłe. Dobra, od razu mówię. To nie jest żaden zawód, broń Boże. Po prostu brownie podają normalnie z lodami, brownie podają ciepłe brownie z lodami. Moim najulubieńszym jest ciepły z lodami i jest wtedy taki fajny kontrast, ale ten i tak jest super. W ogóle spytam się później z ciekawości, czy podają i dlaczego nie podają. Jeżeli nie podają, i w podsumowaniu Wam powiem. Zobaczcie, to brownie jest naprawdę petarda, bo pomijając lody, jest naprawdę gęste. Widać je? No i czas zjeść brownie z lodami. A wygląda to tak. Brownie petarda. Gęste, gumowe. Nawet w środku jakiś orzech czy coś tam jest. Ta dekoracja naprawdę mnie nie interesuje. Ślicznie to wygląda, ale jestem tutaj po to. I jeszcze jest kleks toffee, czyli wjeżdża razem z toffee. Zobaczcie sobie. Ja mam jedno. Przyjechałem tutaj. Czekajcie, bo Wam dokładnie powiem, ile przejechałem. Przejechałem tutaj 120 mil. A 120 mil, zaraz Wam powiem, to jest, moi drodzy, 120 razy 1,6, 192, nie wiem czy jest 192 km w jedną stronę tu przejechałem, żeby zjeść to tutaj i powiem jedno, było warto. Dobra, żebyście się nie doczepiali, kawuchę też próbujemy. Czarna, americano, albo americana, już nawet nie pamiętam. Pyszota, bez cukru, bez mleka, innej nie pijam. Przepyszny, numer 1, najlepszy deser na świecie dla mnie. Może dla Was też. Jeżeli macie inne desery, to możecie napisać w komentarzu, jakie macie inne desery dla Was ulubione. Kończymy to wszystko. Opuszczamy ten naprawdę fajny lokal, przymiły. Słoneczko wyszło, a to nam będzie sprzyjało w podsumowaniu. Moi drodzy, opuszczamy restaurację Nowa. Słońce wyszło i bardzo dobrze, bo znajdujemy się w Pelowskim Studiu. Dzisiaj jesteśmy w gościnie w Hull. Za mną jest, jeżeli wiecie, to wiecie, jeżeli nie wiecie, bo ja o tym nie wiedziałem, Humber Bridge albo Humber Bridge. Najdłuższy wolno stojący most na świecie, jeśli bylibyśmy w 1981 roku. Ale nie jesteśmy tutaj od architektury, nie jesteśmy tutaj od historii, jesteśmy od czego? Jesteśmy od jedzenia. Dzisiaj byliśmy w Nowa Polish Restaurant and Bar, ale jak już ustaliliśmy, będę mówił na to Nowa. Bez zbędnego biadolenia wjeżdżamy w ceny, a po cenach omówimy sobie lokal.
Wyjątkowo dzisiaj nie było szota wódki, dzisiaj było mojito, ale mojito na bazie żubrówki i to było coś fajnego. Prezentacja na restauracyjnym poziomie i za mojito zapłaciłem 9,49. Na starter ku mojemu zaskoczeniu wjechała zupa, bo zastanawiałem się co wezmę. Zupa wjechała i wjechała grochówka. O smakach zaraz powiemy. Na razie ceny 8,49 za grochówkę. Zanim wjechało główne danie, które dla mnie też było zaskoczeniem, po prostu mój wybór był zaskoczeniem, bo nie wiedziałem do końca co wezmę, to wjechała lampka wina białego i wino białe Sauvignon Blanc kosztowało 7,99. Głównym daniem w restauracji Nowa w Hull był dorsz i dorsz był z kremem cytrynowym. To był fajny twist, nigdy w życiu czegoś takiego nie jadłem i ten dorsz kosztował 17,49. Do deseru, o którym zaraz powiem, wjechała kawa i jak to zawsze w deserach dla PL-a, kawa czarna americano kosztowała 3,75. Jechaliśmy ponad 2 godziny, ponad 2 godziny czeka mnie jeszcze powrót do domu. Jechaliśmy po co? Jechaliśmy na deser. Na deser mój ulubiony, najsmaczniejszy na świecie i było to brownie z lodami i takie brownie, które w końcu spotkaliśmy w Hull, kosztowało 8,99. Za całość zapłaciliśmy 56,20. Zanim omówimy wszystko krok po kroku, to przede wszystkim 56,20 dla kogoś masakrycznie wysoka cena, dla mnie Hull to jest city, to jest raz. 2, byliśmy w restauracji, to nie była jadłodalnia, to nie był jakiś kebab, to była profesjonalna restauracja, świetnie prezentująca się, zaraz omówimy cały lokal. Dlatego, no i przede wszystkim, jak stali wiedzą, a nowi zauważyli, tam wjechał full. Nawet nie shot, wjechał koktajl, wjechało wino. Wino też swoją cenę ma. Starter, main, czyli 56 uważam kwota naprawdę satysfakcjonująca. One-off, podkreślam, YouTube nie są jeszcze dla mnie jakoś bardzo monetyzowane, także ja nie jadam tak codziennie. 56,20 uważam za cenę naprawdę przyzwoitą. Dobra, zaczynamy od samego początku. Chciałem drinka wziąć, w sensie nie shota, chciałem jakiś koktajl. Nie zawiodłem się, świetny koktajl, orzeźwiający. Pozdrawiam panią, która mnie obsługiwała. Poleciła mi ten koktajl, także naprawdę był orzeźwiający. Zupa naprawdę super, pozdrawiam szefa kuchni, który to wszystko przygotował. Prezentacja, ale to nie tylko prezentacja. Chodziło o to, że smak jest dobry i te porcje, powiem Wam, jak na restauracyjne city, naprawdę są spore. To nie są malutkie jakieś talerzyki, takie, że ledwo się na widelec mieści. Także zupa plus ryba, mega super. Fajny ten sos jest cytrynowy, komponuje się fajnie, bardzo fajnie. Także to przeszliśmy wszystko, ceny znacie. No i co? Przede wszystkim gwiazda epizodu chocolate brownie z lodami. Zadałem pytanie szefowi, dlaczego brownie nie jest ciepłe. No i dostałem odpowiedź taką, jaką myślałem, że dostanę, bo ja nieraz też sobie kupując gdzieś brownie podgrzewam je i robi się taka papa z tego i tak samo byłoby w tym przypadku z tym brownie. To brownie tutaj to było takie solidne, ale jestem przekonany, jeżeli to dacie czy do mikrofali, czy do jakiegoś piecyka na chwilę, to zaraz się spapkuje. Nie było znaczenia, czy było ciepłe, czy nie ciepłe. Brownie z lodami to jest zawsze dla mnie brownie z lodami. Efekt podania widzieliście, naprawdę super. Powiem Wam, że Hull, z tego co przejeżdżałem tutaj, w ogóle takie tutaj rejony, dla mnie to jest
coś naprawdę ciekawego i nie zdziwię się, jak przyjadę tutaj sobie, może nie jakoś szybko, ale na pewno chciałbym się wybrać tutaj prywatnie i na pewno odwiedzę ponownie Nowa. Nie wiem, czy to się odmienia na Nową. Na pewno odwiedzę Nowa. Niestety nawaliłem, bo nie dowiedziałem się, co oznacza Nowa. Jeżeli Wy wiecie, to proszę napiszcie w komentarzu. Jakby co, to lokalizacja tego tutaj studia mojego, bo to jest zaraz parking i ten parking jest nawet chyba za darmo, bo nigdzie nie widziałem żadnych biletów. To jest ten parking. Oczywiście lokalizacja będzie podana w opisie filmu i w komentarzu. Tak samo jak linki do Facebooka, do strony internetowej również będą w opisie i w komentarzu. No i co, nie przedłużając tego epizodu, mam nadzieję, że nie będzie aż tak długi jak ostatnia nasza perełka, którą znaleźliśmy w Kulczew. Słońce wychodzi, nie wiem nawet, czy mnie zobaczycie teraz. Nie przedłużając tego epizodu, chciałbym Wam podziękować za to, że jesteście. Ostatnie organizacyjne dotyczące Nowa Polish Restaurant. Oczywiście plus mega dla mnie za nazwę anglojęzyczną. Bardzo prosty przekaz. Polish Restaurant and Bar. Chyba nie może być prościej. Fajnie. Z tego, co się dowiedziałem, większość klientów to są Anglicy albo anglojęzyczni ludzie. Bardzo fajnie. Lokal jest mega duży. Możecie sobie tam zarezerwować naprawdę na sporo osób i nawet się dowiedziałem, bo teraz okresy są komunijne, chyba będą 3 komunie naraz i mają też taki lokal osobny, który lokal w lokalu, po prostu widzicie teraz przebitki, możecie tam sobie zamówić i będziecie w odizolowaniu siedzieć. Także słuchajcie, Nowa Polish Restaurant and Bar w Hull uważam za miejscówkę smaczy. Lokal ślicznie prezentujący się, darmowy parking to jest zawsze na plus. Nie jest duża karta dań, ale ona też się zmienia, czyli możecie tam obserwować ich Facebooki, czy coś się dowiedzieć. Wiem, że za ileś tam, czy za 2 miesiące, czy coś, nie pamiętam dokładnie, zmieni się karta dań. No i co, mają brownie, to jest już dla mnie plus, mają wina, mają wódeczki, mają koktajle, duży lokal, ładnie prezentujący się. Dziękuję, że jesteście, dziękuję, że oglądaliście do końca. Ja sobie chwilę tutaj jeszcze posiedzę, bo jest tutaj naprawdę fajnie. No i co? I czeka mnie ponad 2 godziny jazdy, ale już na spokojnie. Także Wam też życzę takie wypady, takiej pogody, to nam wszystkim życzę. I co? Nie przepracowywać się w robocie, bez nadgodzin, a jak co, to jakieś minimalne tylko godzinki i zabierać swoich najbliższych w jakieś miejsca ciekawe. Nie marudzić, że tutaj jest źle. Trzymajcie się, widzimy się kiedy? Widzimy się w niedzielę o godzinie 19 UK czasu. Cześć!